Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na odcinek z nowościami wprowadzonymi do oferty firmy Gotronic. Są to produkty z różnych dziedzin elektroniki. Tym odcinkiem chciałbym zapoczątkować nową serię odcinków w konwencji. Ile nowych produktów zmieści mi się na biurku, tyle właśnie prezentuję. Ponadto, jeżeli szukają Państwo jakiegoś nietypowego modułu lub produktu elektronicznego, którego nie ma na rynku polskim, bardzo chętnie Państwu pomożemy i w miarę możliwości wprowadzimy do naszej oferty. Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego. I teraz zapraszam na odcinek. Programator SWOT 4 dostarczany jest w takim kartonowym opakowaniu i co otrzymujemy w zestawie. Jest tutaj piankowa wytłoczka i tutaj jest sam ten programator, tasiemki połączeniowe, a pod tą piankową wytłoczką mamy jeszcze dodatkowe adaptery i przewód i więcej nic nie ma. Sam programator dostarczany w takiej dwukolorowej obudowie, podstawka ZIF 48-pinowa zatrzaskowa, tutaj dodatkowe złącze dwurzędowe, dwa rzędy po 16 pinów, 16-pinowe, złącze USB i widzę, że dodatkowo jeszcze obudowa programatora może stać pod kątem. I tyle, jeżeli chodzi o ten sam programator. I co otrzymujemy w zestawie? W zestawie jest przewód połączeniowy USB typu B do komunikacji z komputerem. Są te taśmy połączeniowe. Ile ich jest? Raz, dwa, trzy. Różnego rodzaju takie taśmy połączeniowe. Jest ich chyba 14 sztuk. I one wykorzystywane są poprzez ten adapter, który jest w zestawie. Widzimy tutaj, mamy podaną nazwę producenta, strona internetowa producenta. Z tej strony są złącza wyprowadzone do podstawki programatora. W ten oto sposób się włoży. Zresztą program pokazuje, w jaki sposób to włożyć. I tutaj mamy te złącza do podłączenia tych właśnie taśm. I tu jest 32-pinowe. Też 32 piny o różnym rastrze. Tu jest 0,5 mm, 0,8 mm i 1 mm. Tutaj są takie te złącza zatrzaskowe, a z tej strony, tak jak mówiłem, są gold piny do podstawki, do podłączenia. Jest też drugi adapter, już go wypakowywuję. Są listwy typu gold pin, jest kilka rezystorów i to jest taki adapter w formie płytki drukowanej. I tak on oto wygląda. To jest obudowa LQ-FP 128 pinów. Profesjonalnie wykonana płytka drukowana, dwustronna z metalizacją otworów, czarna solder maska i tak ona się oto prezentuje. Jeżeli chodzi o sam programator, to największym jego atutem jest funkcjonalność oprogramowania sterującego. I teraz rzućmy okiem na program obsługujący. Mam uruchomiony program do obsługi programatora SWOT i w telegraficznym skrócie pokażę Państwu funkcjonalność tego oprogramowania. A więc tutaj, zaczynając od prawej strony, możemy sobie wybrać język, ale pozostajemy na języku angielskim. Widok podstawki, złącza 16-pinowego. Tutaj możemy sobie wybrać odpowiednie pamięci. Proszę zobaczyć. I programator nam wskazuje, które piny będą aktywne. Wybór napięcia programującego. Tutaj możemy otworzyć sobie jakiś plik hex, mamy podgląd, zapisać go, zwrócić się z prośbą jakby przez internet do producenta o dodanie nowego układu, zakładka help. Generalnie rzecz biorąc, program jest dosyć przejrzyście zrobiony. Tutaj jakie są opcje dodania. Tutaj widać, można te listwy połączeniowe dodać. Można zaktualizować firmware. Online data jest. I tak to mniej więcej wygląda. To jest programator typowo jakby do serwisu przeznaczony. Jest też również opcja tutaj jakby testowania baterii. Postkod, testowanie LCD, SWD i tak to mniej więcej wygląda, gdy programator jest podłączony, ponieważ nie wszystkie opcje jakby są aktywne, gdy ściągniemy to oprogramowanie i nie będziemy mieli podłączonego programatora.
Gdy już mamy taki programator, rzadko kiedy w obecnych czasach znajdziemy układ przewlekany w obudowie DIP do programowania i będziemy prędzej czy później musieli zaopatrzyć się w dodatkowe adaptery i my w firmie Gotronic często wprowadzamy właśnie nowe takie adaptery, które ułatwiają życie serwisantom. Mamy tutaj taki adapter, nowa, często występująca obudowa WSON 8 i one występują w różnych rozmiarach. Zrobię tutaj zresztą może zbliżenie, żeby to było lepiej widoczne. I mamy taki dwa rodzaje adapterów od firmy XJEQ. To są chiński producent programatorów i adapterów właśnie. I on oferuje dwa egzemplarze takie w rozmiarach po lewej 6x5 i 6x8 i to są podstawki takie zamykane ZIF. Tutaj jest klapka zamykająca i widzimy, że tutaj w tym miejscu jest miejsce na układ i tutaj są takie specjalne wyprowadzone igły, które one są amortyzujące. Proszę zobaczyć tutaj, nie wiem czy to w kamerze będzie widać, spróbuję nacisnąć ten jeden pin i on sprężynuje w ten sposób, a więc umieszczamy ten układ, zamykamy, jest na sprężynę zamknięcie takie i wkładamy do programatora i z tej strony mamy wyprowadzone już standardowe te kołki, listwy pinowe typu Goldpin i umieszczamy ten układ w celu zaprogramowania w podstawce właśnie programatora. Mamy też inne, bardziej prostsze, ekonomiczne rozwiązania. Tutaj taki prosty adapter, proszę zobaczyć, generalnie rzecz biorąc prosta płytka drukowana 1:1 przeznaczona do obudów QFN8 i przejściówka na DIP8 właśnie do umieszczenia w programatorze. I to jest taka bardziej ekonomiczna podstawka. Ją się w ten sposób wykorzystuje, że ten układ należy, że tak powiem, na początek odbezpieczyć tą podstawkę, a więc wysuwamy to czarne, tą zawleczkę w tą stronę, podnosimy ją, umieszczamy ten układ, następnie zamykamy tą podstaweczkę i zabezpieczamy, przesuwając ją w lewo i w tej chwili ten układ jest unieruchomiony i można zaprogramować. I odwrotna procedura, gdy wyciągamy ten układ. A więc tutaj mamy taki też prosty adapter. Mamy też szereg różnych samych podstawek oraz płytek drukowanych. Proszę zobaczyć, tutaj mam taką podstawkę, którą też oferujemy. To kiedyś takie, my to kupowaliśmy firmy Meritek, w tej chwili to jest produkt z Chin i to jest taka podstawka zamykana, gdzie tutaj są piny do przylutowania na płytkę drukowaną, to ewentualnie jeżeli chcemy sobie we własnym zakresie zrobić jakiś adapter i w jaki sposób to otwieramy, to na pewno trzeba troszeczkę lekko odchylić. Otworzyłem teraz tą podstawkę i proszę zobaczyć, tutaj umieszczamy ten układ, następnie zamykamy te obie klapki. Ona tutaj na zaczask wchodzi, ta płytka w tej chwili nie jest, znaczy ta podstawka nie jest przylutowana, więc troszeczkę ona mi chodzi i to jest też do wielokrotnego programowania, do umieszczania układów. Tutaj piny, które są wyprowadzone, na oko widzę, to jest 1,27 i tak to wygląda, a więc mamy tą podstawkę 8-pinową. Tutaj wkleję w materiale wideo jej rozmiar. I również też mamy taką podstawkę o większej liczbie pinów, 16-pinowa podstawka. Ja te podstawki w innym materiale przylutuję i też zrobię na wizji adapter. A więc teraz na razie tą podstawkę chowam, żeby się zabezpieczyła. I mamy też takie płytki właśnie do serwisu elektroniki. To jest taka wielofunkcyjna płytka, proszę zobaczyć. Tutaj mamy otwory 8-pinowe, a więc przylutujemy sobie listwę Goldpin i mamy przejściówki na różnego rodzaju układy. Proszę zobaczyć, widać, że mamy oprócz takich prostych układów typu SOP16, tutaj oczywiście możemy wykorzystać mniejszą liczbę pinów i mamy różnego rodzaju obudowy BGA, SOPy, VSONy, a więc gdy rzadko kiedy mamy potrzebę przylutowania takiego układu do programowania, to możemy taką płytkę wykorzystać zamiast kupować taki adapter, który jest na pewno
bardziej wartościowy w zakupie. I mamy te płytki jakby w dwóch wersjach kolorystycznych. Proszę zobaczyć, jest zielona i fioletowa solder maska, ale z tego co widzę, to są te płytki identyczne z obu stron, a więc, a nie, tutaj widać już jest różnica. Tu jest model T22, czyli 22 w jednym adapterze SMD, a tutaj 25 układów. Gdzie jest ta różnica? Już widać, tutaj są dodatkowe te 3 miejsca i zrobię zbliżenie. Ewentualnie też do materiału wideo wkleję zdjęcie i będą mogli sobie Państwo zrobić stop, pauzę i przyjrzeć się bardziej tej płytce drukowanej. Oczywiście u nas w ofercie też mamy różnego rodzaju takie proste płytki, to już na pewno wielu klientów zna. Tutaj mam taki cały panel adapterów z obudowy SO8 z rastrem 1.27 na DIP8, to już od dłuższego czasu mamy. Mamy też również tutaj też taki pełny panel dla bardziej wymagających, płytki drukowane SO8 na DIP8, dwustronne z metalizacją i ze złoceniami. Proszę zobaczyć, jak to wygląda, a po drugiej stronie dodatkowo mamy tutaj takie SOIC 8, a więc z tym rastrem chyba na oko ja widzę 0,65 mm. Tu jest 1,27 mm, a tam 0,65. Mamy też bardzo, że tak powiem, w atrakcyjnej cenie takie zestawy różnych płytek drukowanych w formie adapterów. Proszę zobaczyć, otwieram tutaj, jest w sumie 70 różnych płytek drukowanych i to też może być używane w serwisie, bo nie wiadomo kiedy przyjdzie potrzeba szybkiego zaprogramowania takiego układu, a tutaj można sobie zrobić taki prosty właśnie adapter. I tak ten zestaw się prezentuje. Mamy różnego rodzaju płytki drukowane. Płytki te są dwustronne z metalizacją otworów i zawsze po jednej stronie mamy, załóżmy tak jak tutaj, SOP 28 pinów maksymalnie z rastrem 1.27, a po drugiej stronie mamy SSOP 28 z rastrem 0.65 i w zestawie od razu też mamy listwy Goldpin. Tutaj mamy te zestawy w atrakcyjnych cenach, dodatkowo otrzymujemy taki właśnie praktyczny sortownik, gdzie od razu widzimy, jakie te płytki mamy umieszczone. Widzą Państwo, ok, to jest jeden z takich zestawów. Mamy też takie zestawy jeszcze bardziej ekonomiczne, a mianowicie tutaj jest zabezpieczone taśmą klejącą, ale już to odklejam. Różnego rodzaju płytki drukowane. W opisie jest zdjęcie i wylistowane wszystkie te płytki drukowane są. Warto sobie dokupić taki zestaw, bo niewiele kosztuje. Jest w atrakcyjnej cenie, a na pewno prędzej czy później będzie wykorzystany w nowoczesnej elektronice w serwisie. Kolejna nowość w naszej ofercie, zestaw do nauki układów wykonawczych IoT, dostarczany w takim oto praktycznym organizerze z zamknięciem. I co otrzymujemy w zestawie? Tutaj mamy ulotkę taką i opis poszczególnych elementów zestawu. Widzimy, że jest ESP32, jest też wyświetlacz i już Państwu pokazuję, co otrzymujemy w zestawie. Jest tutaj taka wizytówka i tutaj pod tym adresem można pobrać sobie materiały. Tutaj robię ewentualnie zbliżenie. Proszę sobie zrobić pauzę i odczytać ten kod. I co otrzymujemy? Tutaj jest zestaw tych przewodów połączeniowych. Jest pilot na podczerwień zdalnego sterowania. Tutaj pakiecik, co było sprawdzone. Jest moduł Bluetooth HC06. Wszystko jest widać elegancko podpisane. OK. Co tutaj mamy? Tutaj NRF 2401. Są dwa moduliki. Tutaj mamy czujnik ultradźwiękowy HCE SR04. Dwa przewody USB typu C i mini USB. Tutaj jest niepodpisane, ale co to jest takiego? Tutaj jest chyba jakiś układ z Atmegą, nie widzę dokładnie, ale chyba coś 328, tak na oko mi wygląda. Moduł tutaj ESP, widzą Państwo.
i wszystkie te moduły wyciągnąłem i sama płytka główna tego modułu już ją wyciągam i już tą płytkę mam wyciągniętą. Jak widać, jest z dbałością o wszelkie szczegóły. Tutaj mamy link do strony producenta. Widzimy, że od spodu jest płytka taka z pleksji przezroczysta, chroniąca, żeby żaden jakiś, nie wiem, śrubokręt, obcinarki, penseta nie zrobiła nam przypadkowego zwarcia, więc to jest jakby warstwa taka izolacyjna. Płytka dwustronna z metalizacją otworów na takich mosiężnych dystansach jest umieszczona i tak oto ta płytka wygląda. Ona jest, czuć, że takiej dobrej jakości i widzą Państwo, to jest taki moduł szkoleniowy, gdzie ładujemy ten program i wykorzystujemy jeden z tych modułów. Oczywiście możemy podpiąć sobie też swój własny i tak ona się oto prezentuje. Kolejna nowość naszym produktu to moduł wprowadzony na prośbę naszego stałego klienta. Jest to kompaktowy, mały przełącznik antenowy zbudowany w oparciu o specjalizowany układ scalony HMC253. Jak widzimy, prosta budowa. Płytka drukowana dwustronna z metalizacją otworów. Na środku serce układu, a więc w obudowie SSOP24 układ HMC253. Na krawędziach przylutowane gniazda SMA. Tak oto ten moduł się prezentuje. Zrobię tutaj jeszcze zbliżenie na płytkę drukowaną. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, to tradycyjnie odsyłam do naszej strony internetowej, gdzie w opisie są wszystkie parametry podane. Ewentualnie mogą Państwo zajrzeć okiem do karty katalogowej, tak zwanego datasheetu HMC253 i tam są wszystkie parametry podane. Kolejny nowy moduł wprowadzony na prośbę tego samego klienta, płytka HAC-RF1R9, czyli płytka SDR umożliwiająca odbiór sygnałów radiowych z przedziału częstotliwości od 1 do 6 GHz, umożliwia odbiór, analizę sygnałów FM, AM, DAB, GSM, LTE, Wi-Fi. Generalnie rzecz biorąc, płytka taka edukacyjna do eksperymentów z falami radiowymi. Teraz zestaw do samodzielnego montażu. Miernik pojemności i indukcyjności i mamy wyświetlacz, mechaniczny przełącznik obrotowy. Wszystkie elementy, widzę, że są to elementy przewlekane. Jest też przewód zasilający wykorzystujący złącze USB na wtyk jack i mamy w zestawie płytkę drukowaną, dwustronna z metalizacją otworów. W osobnym odcinku ten zestaw zmontuję. Widać, że jest łatwa, przejrzysta instrukcja i dodatkowo mamy tutaj też manual, a więc proszę zobaczyć. Lista tych wszystkich elementów jest widoczna. Jest schemat ideowy, ale schematu ideowego nie ma co analizować, bo tutaj jest jakiś klon 89C52 chiński STC i wszystko wykonuje jakby oprogramowanie. Jest też rozrysowana płytka drukowana, a tutaj nawet mamy krok po kroku, jakie elementy montować. Widzimy to, co zawsze ja proponuję. Na początek najniższe te elementy. Jest tutaj wszystko, jakby cała instrukcja zawarta. Pomimo tego, że jest tylko po angielsku i po chińsku, to widzimy, że bardzo ładnie jest wszystko opisane i tutaj lutować taki zestaw, jeżeli to jeszcze ten miernik się będzie sprawdzał, to sama przyjemność. Kolejna nowość w naszej ofercie, przewody zakończone szczypcami Kelvina. Tutaj te szczypce Kelvina to w miarę takie standardowe, ale już jest wykonane są one. Tutaj mamy taką dodatkową rurkę termokurczliwą, która nam zabezpiecza ten przewód i też jest taka miła w dotyku. Złocone są te styki, przewód w miarę elastyczny, bez żadnych nadruków i z drugiej strony mamy wtyki standardowe banan 4 mm, żebyśmy mogli umieścić w naszym mostku RLC. I tak to wygląda. Sygnowane jest takim oto producentem. Tutaj mają Państwo kody QR. Kolejny zestaw do samodzielnego montażu do elementów SMD, składający się właśnie z płytki drukowanej. Proszę zobaczyć, ile tu jest tych elementów wszystkich, jak dużo lutowania SMD. Na pewno zajęcie na kilkanaście godzin. Płytka drukowana dwustronna z metalizacją otworów, wiele elementów SMD.
Tutaj jest kod QR i wszystkie te elementy w większości nie ma żadnego przelokanego, wszystkie SMD. Chyba jest ich 300. Tutaj zeskanowałem ten kod. Ja też osobny odcinek do tego nakręcę i tak wygląda mniej więcej zmontowany ten zestaw. Dosyć ciekawy, że tak powiem, zestaw testowy. Kolejny zestaw do lutowania o takim symbolu producenta i widzimy, że to jest atomizer z wyświetlaczem OLED. No trochę nie wiem po co wyświetlacz OLED, a pewnie żeby częstotliwość zadawać. I tutaj mamy ten wyświetlacz OLEDowy. Tutaj taka rurka jakaś piankowa, żeby właśnie nasączyć ją wodą. Przewód zasilający. Tutaj elementy mechaniczne, wspornik właśnie do tego atomizera. Elementy mechaniczne, dystanse do płytki drukowanej, podzespoły elektroniczne, tutaj widzę, że jest czujnik wilgotności, wszystkie podzespoły są to podzespoły przewlekane. Mamy tutaj spleksy naklejone, jeszcze taka podstawa, żeby to skręcić i żeby to stało. Też to w osobnym odcinku zmontuję. Płytka drukowana, widzimy, ona tutaj mi wypadła. Wszystkie wartości elementów są nadrukowane i trzeba to wszystko zmontować. I dodatkowo na sam koniec jest też instrukcja obsługi. Jest krok po kroku, jak to wszystko zmontować. Dosyć prosta, ale dająca dużo satysfakcji. Lista elementów, schemat ideowy. Widzę, że to jest na scalaku, no jakby inaczej, bo jest wyświetlacz też OLEDowy. I tutaj powiększona ta płytka drukowana, układ montażowy. Też to będzie w kolejnym odcinku, jakimś następnym, gdy będę miał chwilę czasu, zaprezentuję, w jaki sposób to zlutować, zmontować. Nowa platforma serwisowa od Relive. To jest model RL605 Pro, dostarczana w takim kartonowym opakowaniu. Widzimy, tak ona wygląda. I wewnątrz tego pudełeczka, co tam mamy? Jest ta platforma. Tutaj z ciekawości przygotowałem, gdzieś położyłem moją taką platformę, którą ja sam używam czasami, o wiele mniejszą, to jest K22, o wiele mniejsza. Tutaj mam płytkę taką drukowaną, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jaka ona jest o wiele większa. I już wyciągam tą platformę i ona troszeczkę waży. Ona jest aluminiowa, anodyzowane aluminium, 4 gumowe nóżki i tutaj mamy te zaciski, gdzie możemy sobie regulować i umieszczać płytki drukowane, tak jak producent reklamuje tutaj nawet na tym kartoniku, głównie do serwisowania laptopów. Kolejne nowe moduły z naszej oferty to moduły przekaźnikowe RS485 Modbus RTU. Występują one w wersjach od 4 do 16 przekaźników. Tutaj akurat mam dwie płytki drukowane z 4 przekaźnikami i te moduły występują również do pracy z napięciem 12 lub 24 V. Widzimy 4 przekaźniki, złącza ARK do przykręcenia przewodów. Tutaj jeszcze dodatkowo mam wersję z firmową obudową umożliwiającą przytwierdzenie do szyny DIN. Jeżeli jednak zdecydowalibyście się Państwo na zakup zwykłego modułu bez tych uchwytów, to później opcjonalnie można dokupić u nas uchwyty DRG umożliwiające przytwierdzenie płytek drukowanych do tego specjalnego uchwytu i później następnie możemy do szyny DIN przytwierdzić taki gotowy moduł. Teraz na plan wjeżdża nam kilka modułów elektronicznych, malutkich, ale bardzo praktycznych w zastosowaniu. Pierwsze te dwa małe moduły są to moduły elektronicznych przełączników. Są to przełączniki monostabilne. Na tych czarnych płytkach drukowanych mamy dwie wersje. XL10AL jest to wersja niskonapięciowa o bardzo małym poborze mocy, natomiast wersja 10AH to jest wersja szerokonapięciowa do uniwersalnych zastosowań. Widzimy, że sercem układu jest tranzystor MOS, przełącznik microswitch do uruchamiania tego przełącznika. Jeżeli chodzi o te moduły, to według specyfikacji mają bardzo małe napięcie spadku szeregowego, dosyć duży prąd. W kolejnym materiale zaprezentuję ich praktyczne działanie. Serce układu tranzystor, SMD, przełącznik microswitch i widzimy konektory do przelutowania do przewodów.
Kolejne 4 moduły to tranzystory MOSFET na płytkach drukowanych i w zależności od wersji umożliwiają osiągnięcie prądów chwilowych 40, 80, 200, 280 A. Widzimy, że to są bardzo małe płytki drukowane, praktycznie rzecz biorąc niewiele większe niż sam tranzystor. Mamy konektory w postaci otworów na płytce drukowanej do przylutowania otworów. Z drugiej strony płytka drukowana jest praktycznie płaska. Kolejny mini moduł jakby z tej samej serii to jest moduł z przylutowaną diodą XL74610 symulujący działanie idealnej diody półprzewodnikowej. Ten moduł to taki prosty sterownik dla diod LED o maksymalnym napięciu 12 V, ma 3 niezależne efekty i w kolejnym materiale przedstawię jego praktyczne działanie. Kolejne 4 moduły to moduły z diodami prostowniczymi zabezpieczającymi na przykład przy fotowoltaice i mamy tutaj wersję 40 A i 60 A oraz wersję z przylutowanymi już konektorami śrubowymi, wersję bez konektorów do przylutowania przewodu lub własnego gniazda. Ostatni moduł to tak zwany wyzwalacz do szybkich ładowarek z Power Delivery, a więc mamy gniazdo na przewód USB typu C oraz wyjściowe konektory do przylutowania otworów i przy pomocy tego przełącznika Deep Switch 3-pinowego ustawiamy interesujące nas napięcie z przedziału od 5 do 20 V i maksymalna wydajność do 5 A. To oczywiście zależy, jaką posiadamy ładowarkę. Od spodu mamy rozrysowane, jak ustawić ten przełącznik Deep Switch, aby uzyskać interesujące nas napięcie wyjściowe. W kolejnym materiale zaprezentuję praktyczne działanie tego modułu. Kolejny zestaw do samodzielnego montażu wykorzystujący czujnik Halla do detekcji bieguna magnetycznego północ-południe. Prosty zestaw, płytka drukowana dwustronna z metalizacją otworów, elementy przewlekane. Zlutuję to na wizji i zobaczymy, jak to działa w praktyce. Prezentuję teraz tester diagnostyczny Chanley eBridge A3, czyli prosto mówiąc miernik portu USB. Widzimy, że on jest wyposażony w złącza Lighting i USB typu C, czyli praktycznie rzecz biorąc możemy zająć się testowaniem każdego smartfona. Oprócz pomiaru napięcia i prądu, tester ten umożliwia automatyczne skanowanie pinów i identyfikacja oraz pomiar napięcia na pełnym złączu USB typu C, a więc możemy go też wykorzystać jako tester przewodów. Tutaj w tym konkretnym materiale na chwilkę tylko podłączę ten tester, żeby Państwu zaprezentować, jak wygląda ten wyświetlacz, a w kolejnym, bardziej rozszerzonym materiale pokażę jego wszystkie funkcje i może uda mi się zrobić jego recenzję. Kolejny inny podobny tester oznaczony jako V68, tak samo jak poprzednio. Podłączę go tylko Państwu i zaprezentuję, jak on działa, a w kolejnym zbiorczym materiale postaram się porównać te wszystkie oferowane testery. Też ma złącze wtyk USB typu C i Lighting, a więc wykorzystamy do smartfonów z Androidem i iOS-em. I ostatni produkt, tester portu USB firmy PowerZ, model KM003C. Jest to tester i tak samo, tylko go rozpakuję, podłączę go do zasilania i zaprezentuję Państwu, jak ten wyświetlacz wygląda w nim. To jest tester zaawansowany już Power Delivery 3.1, umożliwiający pomiar mocy do 240 W, a więc dosyć duży. I zapraszam Państwa do oglądania kolejnych odcinków, gdzie przygotuję jeden zbiorczy odcinek poświęcony testerom portów USB. A jeżeli zainteresował Państwa któryś z tych prezentowanych produktów, to tradycyjnie zapraszam na stronę gotronik.pl, gdzie wszystkie prezentowane produkty mogą Państwo nabyć legalnie z paragonem lub fakturą VAT na firmę i podatkiem VAT 23%. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.